Witajcie, z tej strony Ponguj. Na dzisiaj już w drugim odcinku zajmiemy się drugą nocą Jolly 3. Zanim zaczniemy noc, to zauważyłem tutaj w rogu książeczkę, która najwyraźniej nawiązuje do tego, co znaleźliśmy pierwszej nocy w sejfie. Jak się okazuje, tam cała książeczka wyjaśnia, o co chodzi z tak zwanymi metal animatronikami. Przez chwilę nie ogarniałem, co i jak z nimi jest, ale jak się okazuje, metale są wykorzystywane jako dodatkowi przeciwnicy w głównym gameplayu. Bonnie pojawia się w oknach po lewej i prawej. Kiedy go zobaczysz, musisz natychmiast się odwrócić lub spojrzeć na kamerę. Nie można się w niego zbyt długo wpatrywać. Chica, która od razu widać, że będzie bólem, jest całkowitą odwrotnością Balloon Boya. Pojawia się na kamerach, ale musimy się na nią patrzeć, dopóki nie zniknie. Nie możemy zmienić kamery. Zatrzymuje nas na kamerach, podczas gdy w bardzo dużej ilości przypadków trzeba szybko popylać i wszystko sprawdzać. Także naprawdę, ta mechanika będzie bólem. Foxy jumpscaruje się tylko, kiedy całkowicie kończy się powietrze, a Freddy może pojawić się w twoim w cudzysłowie biurze i trzeba w takiej sytuacji natychmiast włączyć kamerę, to znaczy nie patrzeć się na niego. Na dobrą sprawę Bonnie jest bezużyteczny. To nie jest tak, że patrzenie się w szyby i tak nie było wcześniej bezużyteczne. Miało sens w pierwszej nocy, żeby popatrzeć, kiedy się gameplay tak naprawdę zaczyna, kiedy wychodzą ze swoich pokoi, ale później to nie. Za to Chica będzie zdecydowanie bólem. Foxy, cóż, fabularnie sensu nie ma, ale logicznie to mógłbyś bez tlenu i na sobie widoczności grać normalnie i to byłoby strasznie proste, więc naprawdę robi sens, żeby takie coś zablokować. Chociaż nie potrzebowali do tego Foxy'ego, starczyło, że zemdlejesz czy coś. A Freddy, nie wiem, o ile nie będzie się pojawiał razem z innymi animatronikami, które wchodzą ci do pokoju, to raczej nie mam z nim problemu, będzie dobrze. Także tak, to powiedziawszy, możemy zacząć noc. Teraz, jako że metale są wprowadzane, to powinno być trochę więcej do zabawy, trochę trudniejsza gra. Ale generalnie jest to dosyć dziwny koncept. Well, last night was a disaster. Let's just hope today isn't. Alright, if you beat the last night, you'd beat this one. There's no way each night's gonna get worse after the other, right? Outdoors electrical disturbance is detected. 3. Wait. 3 animatronics? Looks like each night is worse than the other. Way worse. Hey, here's some advice. Why don't you try repairing the gas systems from time to time so it doesn't break whenever you need it the most? Powiem wam, że na nagraniu na siłę specjalnie umyślnie sprawdzam tych światów po bokach, tylko po to, żeby spotkać tego Metal Bonniego. Ale nie ma w nim czegoś jakiegoś specjalnie ciekawego. Z całej tej czwórki Bonnie został najbardziej wciśnięty na siłę, bo nie wpływa na twoją grę, chyba że sam się o to prosisz. Jakby zapalenie światła sprawiało nam coś, na przykład animatronik, który tam wraca po nieudanym ataku, coś robił, to może jeszcze, ale nic takiego się nie dzieje. No i ogólnie nie rozumiem całej tej idei metalów. Sama nazwa sugeruje, że są metalowe, ale to sugeruje, że są realnymi animatronikami, a nie jakimiś fantomami, jak tutaj są pokazane. Naprawdę nie wiem, co na ten temat myśleć. Choć ma to jakiś sens, to animatroniki z Freddy's, to są tutaj wrzuceni super na siłę, żeby po prostu coś z Freddy's było. I niezbyt mi się ten koncept podoba. W nocy drugiej zdaje się, że pojawiają się jedynie Bonnie i Foxy. Cóż, Foxy musi, kiedy skończy się powietrze, to natychmiast je zabija. Choć fabularnie ta mechanika nie ma żadnego sensu, to mechanicznie ma to sens, bo brak tlenu mimo wszystko aż tak bardzo nas nie krzywdzi, jesteśmy w stanie żyć ze sobą widocznością na ekranie. Dlatego mówię, ta mechanika ma sens jako mechanika, ale nie jako fabularny element rozgrywki. I coś czuję, że może mogę nie mieć o czym gadać i znowu będę milczał przez dłuższy moment odcinka, więc w takiej sytuacji zamierzam odpowiadać na pytania z poprzedniego odcinka. Dlatego też zapraszam do zostawienia swoich pytań pod odcinkiem. Oczywiście w temacie tej serii, w temacie Jolly. Ktoś się pytał, jakim zwierzęciem jest Jolly? To jest generalnie dosyć dobre pytanie, bo ani nazwa, ani też wygląd nie do końca wyjaśnia całą tą sprawę. Jolly jest bazowany na Jollibee, maskotce pszczole z fast fooda z Filipin. Jak się to wygoogluje, to widać jawne podobieństwo pomiędzy jednym a drugim. To jest praktycznie kropka w kropkę ten sam model. Mówię tu o Jolly z 2, bo to jest taki najnormalniejszy model Jolly'ego.
Mam na myśli, taki jest generalnie koncept, żeby one były podobne. To miał artysta na myśli, kiedy modelował Joliego. Nie martwili się o to, żeby dodać coś od siebie, jakieś oryginalne wizje tego modelu, tylko po prostu wymodelować Jollibee jako animatronika i nie ma w tym nic złego, ale po prostu to jest jawne, wyraźne nawiązanie. Generalnie jak czytałem coś ostatnio na temat samej nie wiem, czy to on, czy ona, ciężko stwierdzić. Chyba ona, albo nawet dziewczyna, ale do tego jeszcze dojdziemy w tym odcinku. Okazuje się, że ten główny animatronik jest strojem. Coś pokroju sprężynowego stroju, pół animatronika, pół strój, ale to wygląda tutaj odrobinę inaczej. Przynajmniej tak mi się zdaje, nie jestem pewny. Wiem tyle, że w animatroniku Jolie można ściągnąć przednią i tylną obudowę na brzuchu, żeby można było to ubrać w jakiś sposób, nie wiem. Więc zdaje mi się, że coś w tym jest, ale cóż, nie jestem pewien i jak już powtórzyłem parę razy, nie wgłębiałem się jakoś bardzo w fabułę tej gry. W tej drugiej nocy działają już 3 animatroniki, poza metalami, które mimo wszystko mają zupełnie te same mechaniki, tylko inne drogi w naszym kierunku. I nie jest to złe, tak samo jak nie była zła mechanika maski we FNAF 2. Zdaje mi się, że na ten moment działają wszyscy poza Jolie, no i z metalów tylko Bonnie Foxy. Najgorsze jednak tej nocy są wentylatory. Z jakiegoś powodu strasznie wywaliły z prędkością i nie idzie tego jakoś sensownie ogarnąć, trzeba wpylać po kamerach i sprawdzać każdą z nich. Cały czas, strasznie szybko. Polecam wam w ogóle zignorować Fongaje, jeżeli gracie, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu wentylatory się niszczą, kiedy Fongai jeszcze mówi. I za pierwszym razem, kiedy pozwoliłem Fongajowi, żeby się wygadał, zanim się w ogóle 12 zaczęła, to nagle włączam kamery i wszystko już praktycznie przy zerze. Albo miałem jakieś pecha i strasznie szybko zaczął lecieć, albo przez ten czas, kiedy Fongai mówił, no to spadły. Nie widzę innego rozwiązania. Może mi się tak jednorazowo zbugowało, ale coś takiego rzeczywiście legitnie było, więc nie wiem. Dochodzimy do takiego momentu, że w następnych nocach, a my mówimy dopiero o nocy drugiej, jesteśmy na nocy drugiej, a już w tej chwili to poprawia tak strasznie, że zaraz będziemy musieli co chwila wymieniać, co chwila szukać tej zepsutej kamery, bo to pyla z niewyobrażalną prędkością jak dla mnie. Nie ogarniam. Nie będziemy mogli w stanie tego kontrolować, później tylko będziemy musieli popylać przez wszystkie kamery i sprawdzić każdą z nich. Do tego ostatecznie dojdziemy. Jak mówiłem, jeżeli widzisz, że gdzieś jest bardzo niski wskaźnik, to jedynie dajcie jakąś małą szansę, że właśnie w tej okolicy pojawi się problem. Widziałem wiele sytuacji, że miałem nawet 3 wskaźniki, które były przy zerze i nagle okazało się, że tym poprawnym, tym, który się pierwszy zepsuł, to był jakiś inny zupełnie, który cały czas wysoko był, czy coś tego typu. Więc rozumiem randomowość, ale powinno to być jakoś bardziej ustalone. Nie podoba mi się taki koncept, ciężko się z tym gra, robić cokolwiek. Rozumiem, że podstawowa idea wymaga, że musimy sprawdzać wszystkie kamery, a nie tak, że się skupiamy, te 3 są lepiej niż te pozostałe 9, więc skupię się na te 3 i będę się patrzył tylko na te 3. Zrozumiem, że podstawowa idea jest, żeby czegoś takiego nie było. Musimy sprawdzać wszystkie kamery, ale mówię, średnio mi się to podoba. Jakby przynajmniej gra zapamiętała jakieś 3 pierwsze kamery, na których jest bardzo blisko i na przykład się na tych 3 skupiło, no to już byłoby lepiej. Zdaje mi się. Też zdaje mi się, że wszyscy mogą przyznać, że animatroniki nie wyszły zbyt rewelacyjnie, ale ktokolwiek modelował resztę lokacji, cała okolica, wszystkie kamery, one wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I generalnie, nie licząc tych animatroników, wszystko w grze jest super estetyczne, wszystko wygląda bardzo ok. Ta jedna kamera, na której słychać alarm dźwiękowy, fajnie zrobiona. Sam interfejs, cała lokacja, czy też tekst pisany, który się pojawia na dole, kiedy Fongai mówi. To wszystko jest dosyć dobrze ogarnięte, ładnie wygląda. Estetycznie Iwanji ma u mnie 1 000 000 punktów w tym, jak gra została stworzona, bo to legitnie wygląda profesjonalnie, jakby się ktoś postarał, a nie, że ukradniemy wygląd kamer z FNAF-a, czcionkę z FNAF-a i coś tam jeszcze, no komuś coś ukradniemy jeszcze dalej. Jolie ma wszystko dosyć ładnie, estetycznie i oryginalnie zrobione. Jeśli chodzi o sam interfejs. Jeżeli Iwanji skupiłby się na estetycznych elementach, a pozwolił komuś innemu skupić się na fabule jako takim ogarnięciu wszystkiego dookoła, to zdaje mi się, że wszystko wyglądałoby znacznie lepiej, ale
to ta gra sama w sobie nie jest zła, ale jak już wiemy, mogłaby być lepsza. Właśnie w międzyczasie, kiedy przygotowywałem ten odcinek, to się dowiedziałem, że wyszedł patch do Jolly 3, który pozbył się tego problemu, o którym mówiłem ostatnio. W grze pojawił się błąd. Normalnie, jeżeli nie patrzysz się na kamerę, to animatronik nie może wejść ci do pokoju. Tak samo jak we FNAF 2. Ale z powodu tego błędu mógł wejść. I nie było go widać ani nic takiego. Jeżeli by wszedł ci do pokoju, to po prostu giniesz, nawet nie wiedząc co się stało. Pewnie można by wykurzyć go z pokoju, ale ciężko stwierdzić, kiedy w ogóle się pojawia. Zdawało mi się, że ekran gasł. Tak na ułamek sekundy, jak animatronik cię wybija do pokoju, ale nie wiem. Może to mogłoby rozwiązać sobie ten problem. Może możesz gazować na niewidzialnego. Może możesz gazować niewidzialnego animatronika. Ale jako, że ten patch się pojawił, to jest już nieważne. Wystarczy tylko zaktualizować grę, a tak czy tak w tych dalszych nocach praktycznie cały czas musisz mieć kamerę przed sobą, więc to i tak bardzo nie boli. Jakby ten błąd wciąż był, da się przeżyć. Po ukończeniu nocy mamy do wykonania zadanie, tak samo jak wcześniej. Teraz zamiast iść w lewo, gdzie nam wymuszał system w pierwszej nocy, teraz możemy iść albo prosto do przodu, albo w prawo. Powiem wam, powinniśmy iść w prawo. Fabularnie rzeczy nie będą miały sensu, jeżeli nie pójdziemy w prawo. Ale cóż, jako że są dwie opcje i ja nie wiedziałem, że coś takiego jest, to poszedłem prosto. Pewnie tak czy tak poszedłbym prosto, żeby wyjaśnić cały problem, jaki się tutaj pojawia, ale mówię, powinniśmy iść w prawo i wyjaśnię problem w trzecim odcinku, kiedy tylko pojawi się ten problem. Teraz trafiamy do pokoju z Jolly. Znowu musimy odnaleźć save, ale tym razem nie ma żadnej minigierki. Po prostu, jak znajdziemy save, to po prostu dostaniemy gadkę od Jolly i nos się skończy. Jako, że nas fabuła za bardzo nie interesuje, ani nic takiego się nie dzieje, nic ciekawego się nie dzieje, to jest to dosyć słaby element. Wciskają ci fabułę na siłę. Nie dosyć, że Jolly jest też słabą podróbką Baby, to jednak naprawdę nikt nie chce tego słuchać. Fabuła Jolly jest nieciekawa, oklepana, nudna, no i nieoryginalna. Zakładając, że udało się kogoś zaciekawić tą fabułą, to spoko. Chętnie tutaj się zatrzyma, wysłucha, powie, że fajne. Chyba, że uzna, że słaba podróbka Baby, którą to właśnie jest. I cóż, tyle. Mówię, ja rozumiem koncept. Jest to takie pokazanie Sister Location w inny sposób i to szanuję, to mi się podoba. Tego rozumiem też, dlaczego całkowicie ściągają z Baby i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że koncept mi się nie podoba jako osobna rzecz. Nie chcę mi się tego słuchać, nie chcę mi się w to wgłębiać. Szanuję za koncept, ale wykonanie słabe i wykonania nie chce mi się jakoś specjalnie oglądać, przynajmniej tej części. Żeby coś takiego chciało się słuchać, to trzeba już mieć jakieś dobre wspomnienia związane z poprzednimi grami i z ich fabułą. Także to nie pójdzie. Unless you fix it, you can fix the past. Can you do that for me? The codes are hidden. Fix the past. Make history not repeat itself, and you will change what happened forever. O tak, w końcu przeszliśmy do ostatniego punktu rozgrywki. Minigierki. Fabuła. Mamy tutaj prosty koncept. Jedziemy z tatę do Freddy's. On będzie pracował, kiedy my będziemy się bawić. I tyle. Jedziemy autem, tatę wychodzi i nagle zaraz wraca, mówiąc, żebyśmy nie ruszali się z miejsca. Cokolwiek nie zrobimy, mamy nie wychodzić z samochodu. Proste zadanie. Jeśli zrobiłem taki koncept w grze, to tylko i wyłącznie po to, żeby dać tutaj dwa alternatywne zakończenia. Zostajesz w samochodzie minutę i minigierka się kończy, brawo, jesteś porządnym dzieckiem, słuchasz się rodziców, dzisiaj nie umrzesz. Ja rozumiem ciekawość, że dziecko małe i chce wiedzieć i coś tam mi pójdzie, ale naprawdę to jest takie głupie, takie oklepane. Na tym kończy się minigierka.
Na tym kończy się też drugi odcinek i cóż, jakoś się rozwija, ale pojawiają się tutaj te gorsze części Joely. Głównie skupienie się na fabule w grze, która ma słabą fabułę. Ale cóż, zobaczymy co nam dalej gra oferuje. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do jakiegoś skomentowania, ocenienia. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!